Siemanko, no moi mili, ostatnio na kanał wpadła Insignia drugiej generacji 1.5 Di 165-konna, która na próbie autostradowej poradziła sobie bardzo dobrze i niemalże natychmiast po publikacji tamtego testu zgłosiła się taka. Nie 165-konna, a 260-konna. Bo dokładnie jest to Opel Insignia B 2.0 Di OPC Line. Nie wiem, czy w tej nazwie wypowiada się Turbo 4x4? Ale wiem, że ten wóz prezentuje się naprawdę wyśmienicie. Kawał samochodu. Ja powiedziałem we wcześniejszym teście, że to nie jest auto, to jest kawał auta. Właściwie to chciałbym powiedzieć, że mamy do czynienia z topową wersją, ale tak dokładnie topowa, no to będzie Insignia GSI, chociaż taka w tej wersji OPC Line wiele się od GSI nie różni. W zasadzie jest to praktycznie to samo. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska, zmierzymy ją raceboxem, zmierzymy sobie wyciszenie oraz skoczymy na próbę autostradową. Rocznik 2017, także nie dość, że jest to przedlift, to jeszcze pierwszy wypust. Wygląd zewnętrzny Insignii drugiej generacji naprawdę kozak. Już podczas poprzedniego testu, no można powiedzieć, nie kryłem ekscytacji. No to ktoś sobie przyjechał na spacerek swoim Chevroletem American Muscle. To też jest taki troszkę American Muscle, bo przecież GM, jeśli mowa o wyglądzie zewnętrznym, no to tutaj OPC Line ma inne zderzaki, inne progi, inne felgi. Zobaczcie, jakie śliczne 235x40. Jest to felga 19-calowa. OPC Line, duma. Ale bardzo mnie to ciekawi, dlaczego na przykład taka Insignia B wychodziła w wersji GSI, a nie było wersji OPC, tylko OPC Line. Właściwie to powinno być GSI Line, no ale nie wiem. Inny też jest tył. Dwie prawdziwe końcóweczki układu wydechowego. Nie za duże, nie za małe, ładne. Jest ok. Czarna dokładka plastikowa na dole. Ten emblemat Turbo 4x4, 4x4, jak taki statek piracki. Tutaj jeszcze taki oto lip. Chromy. Tutaj mamy już troszeczkę chromów. Tutaj jest ta listwa polakierowana w czarny połysk. Tu chromowane dekory, kilesik. Trochę czarnych elementów, trochę chromów. Wspomnę, iż ten samochód jest mega napasiony. Właściwie jedyna opcja, jaka tutaj nie występuje, to otwierany dach, czy tam szyberdach, czy panorama. Nie ma tego. Ale tak to panie, full option. Petrol podobno takie drugie automoto, ale ten egzemplarz nie jest na sprzedaż, także linku nie znajdziecie w opisie filmu. No, auto mi się wydaje, że też jest tutaj wyraźnie niższe, albo ta felga tak po prostu sprawia takie wrażenie. Nie, no jest niższy chyba. Intelli Lux LED, także reflektory wycinające. Mamy tutaj też radarek, proszę bardzo. Obkamerowanie. Jest tutaj tempomat aktywny, jest system antykolizyjny, jest kamera 360 stopni. Kurczę, ja nie wiem, masaż jakichś foteli jest, fotele są podgrzewane, fotele są wentylowane, grzana jest kierownica. Szczerze mówiąc, nawet nie przyglądałem się, ile takie egzemplarze kosztują. No ten jest wyjątkowo zadbany, ma 126 000 kilometrów. Zresztą widać po filmie, że po prostu jest taka, Wszystkie przełamania, które występują w Insigniach, świetnie komponują się z tym pakietem. W ogóle świetnie wygląda ten samochód, no nie mogę się nadziwić. Ja nie wiem, hopla na punkcie Opla Petrol. O, tam jeszcze helikopter leci tu. Ale dzisiaj się dzieje. No dobra, zajrzyjmy sobie do bagażnika. Bagażnik jest całkiem spory. O, tak go się otwiera. Chociaż jak pamiętam wcześniej, w tamtej Insignii, jak tak spojrzałem w dane, to nie był on niby jakiś taki obszerny, ale jest obszerny. Tym bardziej, że możemy sobie tę półkę zlikwidować. No jest to liftback, także dostęp do bagażnika rewelacja. Czy znajdziemy koło zapasowe? No nie znajdziemy chyba koła zapasowego. Może to była kwestia opcji, może kwestia napędu. Tak, właśnie napędu, bo niektóre samochody jak mają napęd naprzód, to mają koło zapasowe, a w wersjach 4x4 nie. Ja nie wiem, ale w takiej wersji Insignia B wydaje mi się nawet, takim troszkę egzotykiem na naszych polskich drogach. Insignia aż tak dużo się nie widuje, a jeszcze takie OPC Line, 260 koni mechanicznych, dźwięk otwierania i zamykania drzwi. No, co do ilości miejsca, no to możecie sobie tamten test odpalić. No już tego tak nie będziemy tutaj dokładnie sprawdzać, ale tu miękko, tu twardy, taki kawałek jest, tutaj skórka z takim białym przyszyciem, pewnie eko, ale jest. Gaśnica elegancko. Właściciel tu pewnie myślał, że ja Teslą przyjechałem, ale nie. Psikusa mu zrobiłem i BM-ką. Przyjechałem. Proszę, takie oto dekorki. Pozdrawiamy tutaj serdecznie właściciela oraz jego żonę, którzy przyjechali dziś do mnie z Szczecina, by pokazać wam ten samochód, by mógł wam pokazać ten samochód. A jest tutaj co pokazywać. Zobaczcie, skórka perforowana.
Tutaj gładka, a perforowana, ponieważ z przodu właśnie mamy wentylowane fotele. Z tyłu mamy grzaną kanapę, bez wentylacji grzana. Nawiewy, porty USB, no i przestrzeń pasażerska z tyłu. Tak to wygląda, wszystko ok. Jest tutaj sporo miejsca, naprawdę. Idziemy do przodu. Blind spot mamy też, blind spot assist. Do ciągów nie ma Insignia, no do ciągów. Tutaj miękko skórka, no i tutaj już twardo audio. Bose czy Bose i przestrzeń pasażerska z przodu. Foteliska, ja pierniczę. Patrzcie, AGR to jest skrót. Action Gesunder Rücken e.V. Jakieś zdrowotne, kurczę. Patrzcie, tutaj masażyk, ale to jest taki masaż, że wiecie, nam tutaj z tyłu po prostu nas wyciska, tak jakby wyciskanko nam robi. Pompowane, z pamięcią, pełna elektryka. Tutaj jeszcze silvestru, tutaj manualnie akurat i zagłówek pewnie tak, też manualnie. Zamykamy i od razu sobie odpalimy. No niech to się załaduje. Test liczników. Widoczność z perspektywy kierowcy. Proszę bardzo, jest spoko. Kamera 360 stopni. Auto jest trochę duże, no bo 4,9 metra. Jest to segment D, ale wymiarami no to jest już segment E, jak BMW 5. W tamtym teście wcześniej też mówiłem, że Insignia w nadwoziu kombi Grand Tourer, bo liftback to jest Grand Sport, takie mają nazwę, ale kombiak jest o 8 chyba centymetrów jeszcze dłuższy, prawie 5 metrów, segment D. A już przy okazji jak ta perspektywa, jak tutaj mieści prawie 2-metrowy petrolhead, pozycja za kierownicą bez zarzutu. Kierownica, no tutaj bardzo szeroki zakres regulacji, deska rozdzielcza, takie przyszycie skórzane niby, nie jest to skóra, ale ładnie to wygląda. To head-upik, coś będzie w ogóle widać dzisiaj, coś będzie widać. Tutaj z boku są przyciski do sterowania head-upem. No i zobaczcie, co my tutaj mamy. Teraz obrotomierz, tutaj możemy sobie regulować do góry i w dół. Drugi przycisk, no to opcje na dole, czyli jaka muzyczka ma tutaj się wyświetlać, jaki tytuł. Nawigacja, obrotomierz, no i takie tam. No i ostatni przycisk ciemniej, jaśniej. Liczniki po bokach analogowo, po środku cyfrowo. Są tutaj dwie opcje wyświetlania liczników. Może być tak, że po prostu całe tutaj są dane i tutaj jest prędkościomierz tylko cyfrowy, ale ja ustawiłem sobie, by był blat, po prostu by zamknąć blat, chociaż nie wiem, czy zamkniemy blat, no bo 270 na blacie. No, coś podobnego takiego. Tutaj z boku jest menu, opcje, nawigacja i kierownica trójramienna, właściwie czteroramienna, multifunkcyjna, oczywiście podgrzewana. Proszę, jeszcze po prawej stronie też przyciski. I teraz tak przypatrzyłem się i pragnę zwrócić uwagę, iż mamy tutaj temperaturę płynu chłodniczego i tutaj temperaturę oleju. Brawo! Tutaj proszę, dalej ten dekor, system multimedialny. No to akurat nawigacja, ale proszę. Kamera, no kamera. Tak to wygląda. Home, fizyczne przyciski. Tu nawet możemy wyłączyć kontrolę trakcji. Projekcja, audio. Audio, muszę przyznać, gra tutaj całkiem spoko, ale nawet w bazowe, jak tutaj mamy audio w Insignia, gra ok. Aha, i tutaj w ogóle możemy sobie wcisnąć audio i tutaj przechodzić pomiędzy funkcjami. Proszę, klimatyzacja. I tutaj tryby jazdy, ustawienia trybu sportowego. Sportowy układ kierowniczy, tak jest, no bo można ustawić jego intensywność wspomagania. Zawieszenie sportowe, mamy tu aktywny zawias. Proszę, napęd na 4 koła, tryb sportowy, też możemy sobie tutaj włączyć i wyłączyć. Znaczy nie przełączamy, że ma być naprzód napęd 4x4, tylko tryb sportowy. Jakieś po prostu inne ustawienia, myślę, kwestia softu. No i automatyczny regulator prędkości w trybie sportowym. Ustawienia trybu automatycznego. Aha, tryb normalny, tryb sportowy, tryb komfortowy. Szybko panel klimatyzacji, dwustrefowa automatyczna klima, przyciski fizyczne. Tutaj wchodzi się w Climate, żeby sobie szybko wyłączyć, włączyć klimatyzację. Podgrzewane i wentylowane fotele. Gałęzjusz analogowy, taki normalny po prostu, o. Pyk. Tu mamy duży element, naprawdę duży element z Black Piano. Nie są w zasadzie aż tak tutaj porysowany. Mało jest porysowany, jak na 120 000 kilometrów to super. Ale no trzeba na to uważać. Tutaj chrom. I tu przyciski fizyczne kolejne. Czekajcie, dam tutaj na D, żeby wszystko było widać. Parktronic tutaj.
No proszę bardzo, auto jest w stanie nam samo zaparkować. Jakiś asystent pasa ruchu, właśnie tryb sport i tryb, to jest taki komfortowy tour, taki podróżny tryb, taki po prostu luzak. Obraca się wtedy kierownicą najdelikatniej, zawieszenie jest najbardziej jak możliwe. Tak już nie będę mówił, jakieś automatyczne światła drogowe na przykład, o. Dobra, gasimy i zajrzyjmy jeszcze pod maskę. Ej, ale zawieszenie aktywne, napęd na wszystkie koła i jest on dołączany, Haldex dołączany. Auto już mierzyłem do setki i przy starcie ewidentnie czuć, jak on nam się załącza. Nawet czasami może mieć tak, że lekko, dosłownie lekko podboksują nam przednie koła i nagle tylny napęd się załącza i ciśniemy do przodu i pod maską będzie łatwo. Benzynka uturbiona, 2.0 turbo, Ecotec, chociaż akurat auto aż takie ekonomiczne nie jest do końca. Silnik ten generuje 260 koni mechanicznych oraz 400 Nm. Skonfigurowany jest z automatyczną 8-stopniową skrzynią biegów Aisin i wydawałoby się, iż ten wóz będzie strasznie dużo ważył, ale nie. 1649 kg, wcale to dużo nie jest, jak na 5-metrowy wóz prawie. Właśnie to Insignia pierwszej generacji była jakaś taka kluskowata i ciężka, a tutaj jest trochę inaczej. Widziałem nawet po komentarzach, że wiele osób pisało wady Insignii pierwszej generacji pod filmem właśnie Insignii drugiej generacji. Co się tutaj pomyśleć? Ale no wiecie, mówiłem, że to taki jakby egzotyk nawet chyba troszeczkę, no nie wiem. Sporo osób widzę też mniej zorientowanych jest z tymi Insigniami. Zużycie paliwa. Tak nie wiem, ja po mieście jechałem i tak poniżej 10 litrów naprawdę tutaj no, raczej ciężko zejść. Może jakbym jechał na Most Brodowski, ja raczej bym zszedł, ale wiecie, no tak. Jakbyśmy jechali 90 na tempomacie, no to może poniżej 7 byśmy tutaj zobaczyli. Lakier, taki brokacik. Kojarzy mi się to z Teslą Model 3, właśnie białe Tesle, jak się do nich tak przyjrzymy z bliska, no to mają też taki lakier. Ale teraz się kapną, jakie tutaj heble są, proszę bardzo, Brembo, czyżby to był jakiś czterotłoczek nawet? Przyspieszenie do pierwszej setki, jakie deklaruje tutaj producent, to podobno 7,3 sekundy. Ten egzemplarz widocznie jest naprawdę zdrowiutki. A prędkość maksymalna według deklaracji to 250 km na godzinę, bo prawdopodobnie kagańczy. Jeśli chodzi o dźwięk silnika, no to nie ma tutaj raczej jakieś tam fajerwerek, pops and banksów i tak dalej. Taka normalna 4-cylindrowa benzynka, 4-drzwiowa, 5-drzwiowa. Także soundchecku robić sobie nie będziemy, ale sprawdzimy, jakie jest tutaj wyciszenie. W poprzedniej Insignii sprawdzaliśmy to i zobaczymy, jak tutaj wyjdzie. Auto nie ma klejonych szyb. No i dobra, to chyba byłoby na tyle, jeśli chodzi o stacjonarną prezentację. Myślę, że możemy przenieść się pod autostradę. Czas na próbę autostradową. Możemy palić maszynę. Wszystko pięknie, wszystko super. Odnośnie wyciszenia. Kurczę, no tutaj można się przyczepić. Nie ma patologii, ale też nie ma rewelacji. Insignia, jak na segment D z 2017 roku wóz, mogłaby być trochę lepiej wyciszona. Ale no wiecie, każdy samochód ma jakieś swoje wady oraz zalety. Tutaj sobie zrobimy tak nawiew i tak, żeby kamerki się po prostu nie przegrzewały, bo czasami jest z tym problem, taki słoneczny dzień. Tryb Sport D. I to chyba byłoby na tyle. No tak, zużycie paliwa jeszcze wykasować, ale później sobie zobaczymy, jakie nam wyjdzie. Damy tutaj prędkość i możemy lecieć. Insignia, kawał samochodu. Już tamto mi się podobała jazda. Powiem wam, że nawet jak tutaj wjeżdżamy na jakieś wertepy, na tych większych felgach, nie wiem, pisaliście w komentarzu, że to kotondeta, jak to wszystko trzeszczy, gówno i tak dalej. Kurczę, druga Insignia i nie trzeszczy. Zobaczymy, może jak będzie okazja, umówię trzecią. Nakręcimy próbę autostradową. Może w końcu tamta zacznie trzeszczeć. No i dobra. No chwilkę trzeba było poczekać na kickdown. Ale bez jakiegoś dramatu. Skrzynia nie jest najsportowszą skrzynią na świecie, ale na daily jak najbardziej się nadaje. Cole, pozdrawiamy Cole. I 100-200, 19,93 odpuszczam. I tutaj było pod
wiatr, praktycznie równo, ale pod wiatr troszeczkę jednak. Tak, tutaj przekłamanie licznika. O, 5 km na godzinę, ok. No i dobra, i tutaj myślę, że możemy depnąć. No, myślę, że takie 19,5 bez jadu tutaj powinno być 100-200. Wiecie, auto trochę waży, napęd na wszystkie koła. Wprawdzie Haldex, ale jest tutaj trochę tego wszystkiego na pokładzie. No i dobra, 234 km na godzinę i odpuszczamy. Jest tutaj troszeczkę sztywno, tak w trybie sport jak ciśniemy. Tryb tour jak wrócimy. No w ogóle nie czuć nic, że jakaś autostrada jest nagle nieskazitelnie równa. No dobra, wciskamy tryb sport i dalej podskakujemy. O, Arteon, shooting brake. Była próba autostradowa takiego Arteona, piękna maszyna. Dobra, nie wiem, czy tutaj będziemy cisnąć Insigniuszka, czy po prostu może lepiej sobie sprawdzimy prędkości obrotowe. O, asystent antykolizyjny wcześniej bardzo działa. Już widziałem, nawet na head-upie mi tutaj wyświetlał. Podobny dźwięk do wyłączającego się GoPro, także już mi się zrobiło gorąco przez moment. Sprawdzimy sobie prędkości obrotowe. Dobijemy sobie biegi. 8 bieg i prędkość, no tak jest 140 km na godzinę za polóweczką, to jest 2306 obrotów. Wyprzedzimy polówę i zaraz sobie zmierzymy 120 i 100. Dobra, myślę, że tutaj można. Co ciekawe, widziałem, jakby tutaj ten wyświetlacz LCD, prędkościomierz właściwie, wskazóweczka miała troszkę lagi przy takim ostrym przyspieszaniu, no ale to taka, myślę, drobna uwaga. 120 km na godzinę, no to mamy tutaj już 1990, momencik, chwileczkę, 96 obrotów, stóweczka. No szmylny i tak sobie nie zjeżdżamy, zawrócimy sobie na kolejnym zjeździe. 100 km na godzinę, 1622. Zjeżdżamy, włączyłem troszeczkę większy nawiew. Myślę, że nie będzie wam to aż tak przeszkadzać, ale naprawdę nie chcę tutaj mieć problemów z tymi kamerami, bo to kurczę, potem trzeba szybko chłodzić, szybko przykładać do tego. Tak po prostu czasami bywa. To co? Soundcheck? Zrobimy soundcheck. Chociaż mam tutaj podejrzenie, że jakieś lekkie takie podbicie z głośników jest w trybie sport. Ale nie wiem. No i dobra, i ciśniemy. Nie, z zewnątrz raczej normalnie. Taki 4-cylindrowa benzynka po prostu. O, auto dzielnie tutaj walczy. Nawet w trybie sport, mimo iż zawieszenie jest dość sztywne, to takie lekkie bujnięcia są tutaj wyczuwalne. Ale można, kurczę, tak wywołać, rzucić masą i wywołać tutaj nadsterowność. Nawet a to ok. W przednionapędowym aucie good. Takie prowadzenie jest tutaj neutralne. Zwróćcie uwagę na to, że w ogóle jest podgrzewana szyba, ale ze mnie parówka, nie zauważyłem. Czyli zwróćcie uwagę na turbiny wiatrowe. No i teraz będzie wiatr trochę taki z boku bardziej. Dopiero później po łuku jak pojedziemy, no to będzie w plecy. Nie wiem, czy tutaj sprawdzimy 100-200. Powinniśmy, ale tutaj mogą być wyprzedzania za chwilę. Poczekajcie. O, teraz myślę, że będzie ok. Akurat sobie Tiguan zdąży wyprzedzić. Ktoś tam, widzę, ostro ciśnie eko za busikiem. A Mitsubishi ASX, one trochę palą. Nie, o ty, 17,5 sekundy. Prawie było równo. O, to wiatrzysko troszkę dzisiaj widzę. Jest troszkę wiaterek. 17,48 dokładniej. No nie wiem, czy tu 200-250 zrobimy sobie pomiar, przecież ten samochód ma 250 wpisane. Ale ciągle przyspieszamy.
37. No nie, jakoś nie zauważyłem, by był tutaj kagańczyk, ale muszę odpuścić, ponieważ troszkę jest ruch na prawym pasie, trochę się dzieje. Może jakieś lekkie cienie aerodynamiczne. Może coś uda nam się podrzeźbić jeszcze. Patrzymy oczywiście w lusterka. Nawet gdy jedziemy 230, musimy spojrzeć w lusterko, aż mnie to jakoś, nie wiem, rozśmieszyło. Może ktoś jechać 280. No, 240. No, dajesz Opelek. 255, 256, 257. Co jest? Do cholery. No i dobra. I tu już bardziej się nie bójniemy. 260 km na godzinę według GPS-u. Proszę bardzo, 260. Nie no, proszę Państwa, to mi się podoba. No teraz można powiedzieć, że próba autostradowa zaliczona jest kompletna. I chyba nie jest to kagańczyk te 250. Mam nadzieję, że ten samochód też Wam się podobał. Podobał Wam się ten cały pakiet petrolheadowy w postaci próby autostradowej, prezentacji, pomiarów, raceboxy i tak dalej. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym materiale. Na razie, trzymajcie się.